Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdziemy sobie przez szybką poradę od Bubble o tym, jak używać checkboxów w naszej aplikacji. Checkbox to taki element, który pozwala nam wybrać true lub false, czyli prawdę lub fałsz. Takie dwie wartości w naszej aplikacji i później gdzieś to wykorzystywać. Zróbmy najpierw sobie nową stronkę, żebyśmy to wyświetlili. I tutaj mamy, zobaczcie, checkboxa. Checkbox oczywiście może mieć imię, nazwę swoją jakąś, możemy ją zmienić. Później ma labelkę. Możemy tutaj wpisać, zobaczcie, edit me i to się wyświetla obok naszego checkboxa, którego możemy zaznaczyć lub odznaczyć. Zobaczcie, możemy tu ustawić sobie jakiś tekst, ale możemy też wpisać tutaj dynamiczną rzecz, obojętnie co. A może to być current username na przykład i to sobie tutaj wyświetlać, jeśli takie imię mamy przypięte do naszego użytkownika. E-mail pewnie będzie bardziej widoczny, będzie jakiś w bazie danych. Oczywiście jest e-mail, więc możemy sobie coś takiego wyświetlić przy naszym checkboxie. Możemy też połączyć naszego checkboxa z jakąś kolumną w naszej bazie danych po to, żeby jak tu zmienimy wartość, to tam nam się automatycznie zmieniało. Do tego trzeba wykorzystać ten auto binding element. Później mamy, zobaczcie, statusy, które możemy prezentować. Może być checked, może być unchecked, czyli może być zaznaczony i odznaczony, oraz może być wartość dynamiczna, zależna od tego, co jest w naszej bazie danych. I możemy zacząć na przykład tutaj podpiąć sobie, czy nasz obecny użytkownik jest zalogowany. Jeśli będzie zalogowany, to ten checkbox będzie na dzień dobry zaznaczony. Później możemy go sobie odznaczyć, no i to nie sprawia, że się wyloguje nasz użytkownik, tylko sprawi, że po prostu wartość tego checkboxa będzie odznaczona. To zobaczcie, możemy też zaznaczyć sobie, że ten checkbox musi być zaznaczony, żebyśmy przeszli sobie dalej, żeby nam wszystko dobrze działało, bo jak go zostawimy niezaznaczonego, to nam będzie się świecił na czerwono, że jest coś niepoprawnie, więc musisz to poprawić. I takie rzeczy wykorzystuje się na przykład przy zapisie do jakiegoś nowego serwisu i chcemy, żeby użytkownik zaakceptował regulamin naszego serwisu, więc zaznaczamy sobie, że checkbox musi być zaznaczony. I tutaj masz jeszcze wiele różnych opcji. Możesz w ogóle sprawić, żeby ten checkbox był chwilowo nieklikalny, bo masz jakieś tam logiki w swojej aplikacji. I jak mamy już takiego checkboxa, to potem możemy wykorzystać właśnie jego wartość, to, że ktoś zaznaczył go lub odznaczył. Więc pierwsza opcja to jest właśnie ten auto binding. Możemy podpiąć pod bazę danych, pod konkretną kolumnę z naszej bazy danych wartość tego checkboxa. Jak on się będzie zmieniał, to tam w naszej bazie danych też się będzie zmieniało. Inna opcja to jest, mamy sobie przycisk, dodajemy sobie, jak w niego klikniemy, dodajemy sobie flow i zobaczcie, tutaj możemy w tym warunku ustawić sobie, że ten nasz checkbox musi być zaznaczony i tylko wtedy kliknięcie w przycisk będzie poprawne, bo zobaczcie, kiedy przycisk jest kliknięty i checkbox jest zaznaczony, to wtedy zrób coś. No i jeszcze kolejna opcja, możemy sobie po prostu wyłapać taki event, takie wydarzenie, że nasza wartość w tym checkboxie, zobaczcie, checkbox, nazwa tego checkboxa, jego wartość została zmieniona. Na przykład znowu sobie kliknąć this checkbox is checked. Jeśli ten checkbox i wartość jego została zmieniona na zaznaczone, bo tu jest teraz ten warunek is checked, to wtedy zrób coś, na przykład wyślij maila albo pozwól przejść do kolejnego ekranu, cokolwiek chcesz zrobić w swojej aplikacji. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnego materiału. Hej!